spojrzałem znacząco w stronę niezwykłej maszyny, na ramionach której już wkrótce spoczywać miało nie lada zadanie. Ze swojego ekwipunku wyjąłem zakupiony przy pomocy patronów dysk półprzewodnikowy o pojemności 1 terabajta oraz miniaturowy dysk przenośny znany także jako pendrive. Tak właśnie po przyjęciu mojego daru komputer pozwolił mi na prawie bezproblemowe zainstalowanie 3 systemów operacyjnych. Dystrybucji Linuxa znanej także jako Pop! OS w wersji 22 i 400 oraz Microsoft Windows w wersji 10 i 11. Bestii, mimo że i tak już wyjątkowo potężnej ze względu na swój procesor oraz pamięć losowego dostępu, brakowało jednak jednego ważnego artefaktu, skrywającego się pod tajemniczym ciągiem cyfr 30 oraz 80. Zamykając pokrywę, a tym samym pieczętując swoje nowe zadanie, przystąpiłem do różnych testów. I testowałem. W ten oto sposób po spisaniu wszystkich rezultatów nie zostało mi nic innego jak podzielić się nimi ze światem, mówiąc: cześć, tutaj ja, Pajtek, a przed wami, jak już mogliście zauważyć, kontynuacja wypuszczonego przeze mnie jakiś czas temu filmu o nazwie Gaming na Linuxie lepiej niż na Windowsie. Powiedziałem w nim wtedy, że ze względu na specyfikację swojego komputera nie mogłem przeprowadzić na nim pewnych benchmarków, które chciałem przeprowadzić. Jeżeli chodzi o wydajność, prawda jest taka, że jak się sami nie dowiecie, to się nie dowiecie. Jeśli ktoś go jeszcze nie oglądał, to polecam to zrobić teraz. Naprawdę chciałem opublikować wyniki tych benchmarków wcześniej, ale zarówno samo przygotowanie, jak i produkcja tego filmu zajęły zdecydowanie dłużej niż przewidywałem. Na ekranie w tym momencie macie pełną specyfikację komputera, o którym wcześniej mówiłem, a który będzie mi służył za platformę do testów. A jakby jakiś fragment was nudził albo jakaś gra was nie interesowała, to możecie pominąć pewne fragmenty wideo przy pomocy rozdziałów, które macie gdzieś w dolnej części ekranu. I już bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Co było wiadome już od samego początku, wdrożenie Cyberpunka na komputery Linuxowe było nie aż tak proste, jak mogłoby się wydawać. Gra w grudniu 2020 roku wymagała bardzo konkretnych bibliotek, a według oficjalnych źródeł działała tylko na kartach AMD. Ja się na ten temat nie wypowiem, bo karta graficzna, którą dzielnie dzierżyłem te 2 lata temu, znajdowała się troszeczkę poniżej minimalnych wymagań sprzętowych, co sprawiało, że na Windowsie na znośnych ustawieniach graficznych miałem jakiś framerate między 60 a 20 klatek na sekundę i umierający w agonii słab. Ale już przez Protona, ze względu na zbyt małą ilość pamięci wideo, gra się nie uruchamiała w ogóle. Jak w takim razie wygląda sytuacja obecnie? Znając życie na mojej poprzedniej karcie graficznej, gra w dalszym ciągu odmówiłaby uruchomienia, ale na RTX 3080 chodzi już całkiem przyzwoicie. Różnica w wydajności między Windowsem a Linuxem zauważalnie pochyla się na korzyść Windowsa, a już szczególnie jego najnowszego wydania. Jedynym wyjątkiem od tej zasady okazał się być wynik testu przeprowadzonego na średnich ustawieniach graficznych w 4K, gdzie na pierwszym miejscu stanęła nie 11, a 10. Na żadnym systemie nie jesteśmy w stanie doświadczyć Cyberpunka w 4K na ultra i w 60 klatkach na sekundę. Najbliższa tej liczbie po raz kolejny okazała się być 11, uruchamiając grę w średnio 43 klatkach na sekundę, ale już chcąc uzyskać jakkolwiek płynną rozgrywkę, musiałem sięgnąć po narzędzie znane ludzkości jako DLSS. Kto by pomyślał, że najprostszym sposobem na zwiększenie liczby klatek na sekundę będzie zmniejszenie rozdzielczości, w której gra jest renderowana. A my, głupi gracze, myśleliśmy, że od tego jest optymalizacja. Patrząc na te wszystkie wyniki, mógłbym powiedzieć śmiało, że gra, mimo że jak najbardziej grywalna na Pop! OS-ie i na Windowsie 10, jednak najlepiej chodzi na Windowsie 11. Test gry Cyberpunk 2077 w wersji z GOG-a polegał na uruchomieniu wbudowanego w nią benchmarka. Na żadnym systemie nie występowały żadne problemy ani z instalacją, ani z odpaleniem gry. The cell and the poster. Nie wiem czemu, ale miałem wrażenie, że mimo najwyższego framerate'u, Control na Windowsie 11 chodził najgorzej. O ile na Windowsie 10 i Linuxie gra chodziła odczuwalnie płynnie, w jakichś 30 klatkach na sekundę, to na 11 się zwyczajnie cięła i potrafiła zastygać w miejscu na chwilę, czego z jakiegoś względu narzędzie do pomiaru wydajności od MSI nie zarejestrowało. Pod względem liczby klatek na sekundę, w zależności od ustawień graficznych i rozdzielczości, w której dana gra została uruchomiona, na czele stawał albo Windows 10, albo 11. Po raz kolejny zostawiając Linuxa ze swoim VKD3D w tyle.
Chyba tak, nie mam pojęcia jak to się czyta. Po włączeniu DLSS i na najwyższych ustawieniach graficznych, mimo że gra uruchomiona przez Protona chodziła w klatkarzu zdecydowanie bardziej zbliżonym do 60 klatek na sekundę, w dalszym ciągu zostawiała ona całkiem zauważalną na testach różnicę względem rodziny systemów Windows. Nie była ona co prawda aż tak zauważalna podczas zwykłej gry przy wyłączonym pokazywaniu liczby klatek na sekundę, ale jednak fakt faktem nadal tu była. Testy przeprowadziłem na gogowej, pozbawionej DRM-u wersji gry ze względu na to, że z jakiegoś względu Steamowa wersja kontrola miała problemy z zapisywaniem stanu gry na Linuxie i często z jakiegoś względu powodowała wysypywanie się klienta Steama, który zamykając się w wyniku błędu zabijał proces gry. Komputerowe kamikaze. Czy gra właśnie się wysypała? Steam się wysypał i gra nie mogąc się połączyć ze Steamem również się wysypała. Super. Dzięki Valve. Test gry Control w wersji z GOGa polegał na przejściu 2 pierwszych minut gry z pominięciem cutscenki początkowej. Demoniczna obecność wysoka. Blokada mocy. Uwaga! Następna gra może zawierać treści nieodpowiednie dla osób wrażliwych. Jeżeli jesteś taką osobą, odwróć wzrok od monitora albo pomiń ten fragment wideo. Wiem, że ktoś się może czepiać, że w 2022 roku wstawiam do benchmarku grę z 2016, ale następną pozycją na liście jest Doom. Długo się tutaj kłóciłem sam ze sobą, bo nie byłem pewien, czy powinienem robić test wydajności Dooma, bo jak się okazało, gra jest zablokowana na 200 klatkach na sekundę, więc trudno mi tu będzie wyłonić zwycięzcę, jeżeli na wszystkich platformach okaże się ona działać w dokładnie tym samym framerate. Ale na szczęście nie okazało się to być problemem, ze względu na to, że w dalszym ciągu prowadziłem również pomiary dotyczący stabilności płynności gry, które to dla niektórych graczy może być nawet ważniejszym wyznacznikiem prawdziwej wydajności od średniej liczby klatek na sekundę. Mimo to z jakiegoś względu Linux, chyba chcąc wygrać za wszelką cenę, za każdym razem w benchmarku zwracał mi wartość, która w przybliżeniu wynosiła 201 klatek na sekundę, co technicznie nie powinno być możliwe. A jednak... Test polegał na jak najagresywniejszym i najbardziej chaotycznym atakowaniu wrogów przez całe 2 minuty rozgrywki w Steamowej wersji gry. Moim zdaniem w kwestii Dooma to bardzo rzetelny wyznacznik wydajności w grze. Gra na Linuxie została przeze mnie uruchomiona przy pomocy narzędzia Proton, jednakże ze względu na korzystanie nie z DirectX, a szeroko uwielbianego przez społeczność Vulkana, na Linuxie działa najlepiej. Zarówno średnia liczba klatek na sekundę, jak i wartość 1% low we wszystkich testach przewyższała to, czego doświadczyć możemy na systemie Microsoftu. Co wydawało mi się być naprawdę dziwne, mimo najwyższej średniej liczby klatek na sekundę w rozdzielczości 4K, Windows 11 w tym teście poradził sobie nie tyle gorzej od innych, ale nawet bez dokładnego porównywania wszystkich wyników poradził sobie po prostu źle. Doom na Windowsie 11 miał zarówno najmniejszą liczbę klatek na sekundę, jak i pojawiało się w nim rwanie obrazu. W menu głównym praktycznie nie dało się używać myszki, bo gra albo nie reagowała na kliknięcia, albo przerzucała kursor na drugą stronę ekranu po przesunięciu myszki ledwie o kilka milimetrów. I jakbym miał podsumować to jednym słowem, to powiedziałbym, że Doom na 11 był zwyczajnie niegrywalny. Próbowałem uruchamiać ponownie komputer, aktualizować sterowniki od karty graficznej, za każdym razem ponawiając ten sam test, jednakże żadne z tych rzeczy w żaden sposób nie pomogło. Niestety. Szczerze, nie miałem nigdy wcześniej do czynienia z żadną z gier czy książek z tej serii, ale kiedy tak sobie w to grałem na potrzeby testów, muszę przyznać, że któregoś dnia muszę to chyba jednak nadrobić. I to mimo tego, jak duży dyskomfort powodował u mnie widok pełzających po ekranie pająków, które musiałem oglądać raz za razem w intrze. Okropny widok. Naprawdę. Jest tryb VR? Jedyną wersją gry, która sprawiała jakiekolwiek problemy, była ta Linuxowa. Mimo najwyższej wydajności z włączonym ray tracingiem, jakakolwiek zmiana ustawień gry kończyła się jej
zawieszeniem. A początkowo nie mogłem nawet jej zmusić do uruchomienia się w 4K, bo z jakiegoś względu wymuszała na moim monitorze rozdzielczość Full HD. Ostatecznie problem udało mi się rozwiązać wyłączając tryb pełnoekranowy przez edycję pliku ustawień gry, ale mimo to, niesmak pozostał. W teście z włączonym ray tracingiem Linux pod względem wydajności stawał na pierwszym miejscu. I to bez żadnych wątpliwości. Jednak po jego wyłączeniu, i nie mam pewności, co dokładnie było tutaj przyczyną, wydajność w grze drastycznie spadała, a na pierwsze miejsce wychylał się Windows 10. Dobrze słyszeliście, na Linuxie Metro Exodus cechuje się lepszą wydajnością z włączonym ray tracingiem niż kiedy działa bez niego. Powinno być na odwrót. Test gry Metro Exodus w wersji Steam polegał na przejściu 5 pierwszych minut pierwszego rozdziału z pominięciem cutscenki początkowej. To jest, łamacz językowy. Muszę odpocząć. Rise of the Tomb Raider, mimo że oryginalnie wydany tylko na komputery Windowsowe przez Square Enix, w późniejszym czasie za sprawą studia Feral Interactive przeportowane zostało zarówno na Linuxa, jak i komputery z logo Apple. I to właśnie jej Linuxowy port, przynajmniej pod względem średniej liczby klatek na sekundę, radził sobie najlepiej w przeprowadzonym przeze mnie teście. W sensie między Pop! OS-em a Windowsem 10 i 11, nie między Pop! OS-em i Mac OS-em. Przecież wszyscy wiedzą, że na Maca i tak nie ma gier. Na żadnej z platform nie wystąpił żaden problem z uruchomieniem gry. Jedyną zauważoną przeze mnie techniczną różnicą był brak DLSS w opcjach gry w Linuxowej wersji, przez co musiałem zrezygnować z testu Tomb Raidera z DLSS-em. I tak, mówimy o grze, która na żadnej testowanej przeze mnie konfiguracji prawie nigdy nie spadała poniżej 100 klatek na sekundę. Jeżeli masz kartę, która obsługuje DLSS, to prawdopodobnie jest ona na tyle nowa, że nie jest ci on potrzebny. Największą różnicę w całym teście możemy zaobserwować na średnich ustawieniach graficznych w Full HD, gdzie wynosiła ona aż 66 klatek na sekundę między Pop! OS-em a Windowsem 10, stawiając 11 na drugim miejscu. Z kolei na najwyższych ustawieniach graficznych w 4K różnica ta zawęża się już do 13 klatek na sekundę, tym razem między Pop! OS-em a Windowsem 11, z różnicą 1 klatki na sekundę względem Windowsa 10. Test gry Rise of the Tomb Raider w wersji Steam polegał na uruchomieniu wbudowanej w nią benchmarka. Dużo się przy tym raczej nie namęczyłem. Jakby ktoś się chciał jeszcze przyczepić, że taki benchmark nic nie znaczy, to powiem, że w każdą z gier w tym wideo, poza pomiarami wydajności, jeszcze grałem powiedzmy we własnym zakresie i jakbym miał z nimi problemy na którejkolwiek z platform, to bym wam raczej o tym powiedział. A jedyną rzeczą, jaką tutaj zauważyłem, to że format, w którym porty Feral Interactive zapisują stany gry, nie jest kompatybilny z tym używanym na Windowsie, ani vice versa. I jeżeli na przykład miałeś swojego save'a na Windowsie i chcesz grać na Linuxie, to niestety musisz zacząć grę od nowa. Auć. I tutaj zaczynamy wkraczać na pewne specyficzne terytorium, o którym gracze Linuxowi do pewnego czasu nie mieli nawet po co śnić. Opowieść o tych wszystkich anti-cheatach, wielokrotnie gloryfikowanym Valve, prowadzącym rozmowy z różnymi firmami, CEO Epica w ostatnim momencie okazującym się być niekompetentnym przedstawicielem firmy, rzucającym kompletnie bezsensownymi argumentami na Twitterze i o deweloperach nie wiedzących do końca o co ta cała drama, to materiał na całkiem inne wideo, a właściwie to transmisję na żywo, która pewien czas temu miała miejsce na Twitchu, a której zapis możecie zobaczyć w linku, który będzie albo w opisie, albo gdzieś w tamtym rogu ekranu. Chcąc przedstawić tę sprawę w jak najbardziej zwięzły sposób, pozwólcie, że odwołam się do poprzedniego filmu. Zresztą Valve obiecało, że jeszcze do premiery Steam Decka się tymi anti-cheatami zajmie i nie będzie gry, której Proton by nie zdzierżył, więc czy Valve dotrzymało swojego słowa? I tak, i nie. Oczywiście pan Newell wynegocjował wszystko, co można było wynegocjować i w ten sposób wiele gier korzystających z Easy Anti-Cheat od Epica albo z BattleEye od ludzi od BattleEye może działać w grach uruchamianych przy użyciu Protona. Ale to jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo deweloperzy w dalszym ciągu muszą to wsparcie włączyć i określić, czy chcą, żeby ich gra działała na Linuxie, czy nie. A ich zdania są mocno podzielone. Do sprawdzania tego, którzy deweloperzy umożliwiają grę na Linuxie, a którzy nie, powstała strona o nazwie
Are We Anti-Cheat Yet? Działająca na trochę podobnej zasadzie to wspomniany przeze mnie w poprzedniej części filmu ProtonDB. Po wejściu na widoczny na ekranie adres www, naszym oczom ukazuje się kolorowa lista wszelakich gier wykorzystujących bardziej lub mniej złożone ródki anti-cheaty, obok których przeczytać możemy o tym, czy mają wsparcie, czy działają mimo braku oficjalnego wsparcia, lub czy ich deweloperzy przypadkiem nie pokazali graczom Linuxowym to samo, co twórca Linuxa pokazał NVIDII w 2012 roku. Na szczęście lista tytułów działających jest dość pokaźna, a wśród tych bardziej popularnych znalazły się m.in. Overwatch, DayZ, GTA 5, Tibia, tak, ta Tibia, czy też... W teście nie mogło zabraknąć również jakiejś gry Valve, a padło rzecz jasna na kultowego Counter-Strike'a. Początkowo byłem trochę zawiedziony wynikami, bo jako że jest to gra Valve, które od dłuższego czasu kładzie duży nacisk na linuxowy gaming, to spodziewałem się jednoznacznie wyższej wydajności na systemie z maskotką Pingwina, którą w żaden sposób się nie wyznaczał. Gra chodziła lepiej na Windowsie, a różnice były na poziomie ledwo paru klatek na sekundę. I wtedy się dowiedziałem, że CSGO w wersji na Linuxa ma dwie wersje. Wersja na Linuxa ma dwie... Mniejsza o to. Jedną przestarzałą, korzystającą z OpenGL, w której wydajność była zbliżona do tej na Windowsie, choć trochę gorsza, i drugą, korzystającą ze wspomnianego przeze mnie wcześniej przy okazji Duma, Vulkana, w której różnice były już zdecydowanie bardziej widoczne, na korzyść Linuxa. W taki sposób przeprowadziłem łącznie 4 testy, po jednym na obu Windowsach i 2 na PopOSie. Najgorzej pod względem średniej liczby klatek na sekundę wypadł tu Windows 11. Mimo to powiem, że na moim sprzęcie na żadnym systemie nie zauważyłem żadnej różnicy w działaniu gry. Ona po prostu działała i tyle. Poza jednym incydentem, w ramach którego się dowiedziałem, że CSGO na Windowsie nie lubi się z zewnętrznymi programami próbującymi się jakkolwiek komunikować z procesem gry. Więc odpalenie benchmarku wymagało ode mnie paru dodatkowych kroków, ale nie liczyłbym tego jako czegoś bardzo przeszkadzającego. Lepiej od Windowsa 11 poradził sobie PopOS z OpenGL wykorzystywanym w starszej wersji Counter-Strike'a. Przynajmniej pod względem średniej liczby klatek na sekundę, bo w obu rozdzielczościach to na Windowsie 11 zobaczyć mogliśmy wyższą wartość 1% low mierzonych klatek. Lepiej od dwóch poprzednich, lecz nadal nie najlepiej, w Counter-Strike'u poradził sobie Windows 10. Jedynie średnia liczba klatek na sekundę w 4K okazała się być tutaj niższa niż na PopOSie z OpenGL. I nie ma tu żadnych niejasności w tego, które miejsce powinien zająć PopOS z CS-em odpalonym na Vulkanie. Ten benchmark został przeze mnie przeprowadzony na mapie Dust 2 w trybie gry Deathmatch i pomiar klatkarzu był uruchomiony w tle przez całą długość trwania każdego z meczów na każdej platformie. Wait, hold on a minute. Miałem czasem wrażenie, że licznik klatek na sekundę w grze pokazywał tylko jakąś losową wartość w danym przedziale, szczególnie, że żeby w ogóle wykonać jakikolwiek test, musiałem zainstalować do niej dwie modyfikacje, za które wręcz modliłem się, żeby nie dostać bana. Jedną, żeby ten licznik zwracał cokolwiek innego niż 60, a drugą, specjalnie dla Linuxa, żeby gra się w ogóle uruchomiła. Ale spokojnie, instalacja Genshin Impact na Linuxie to nic trudnego. Jedyne co musicie zrobić, to wyszukać w internecie wejść w repo o nazwie kliknąć żeby pobrać i go uruchomić, a z niego już na spokojnie zainstalujecie grę, przy okazji instalując w niej pozwalającą wam łączyć się z serwerami gry, uruchamiając ją na Linuxie. Potem jak ktoś chce, to może sobie dodać do Lutrisa, żeby łatwiej sobie utworzyć skrót na siatce aplikacji. Jak mogliście już zauważyć, granie w Genshin Impact na Linuxie to dość wrażliwy temat. W każdym razie, nie licząc tego problemu z anti-cheatem i nie licząc jego niekonwencjonalnego rozwiązania, nie miałem żadnych problemów ani z instalacją, ani z uruchamianiem gry na żadnej z platform. I nadal nie wiem, po co robiłem jakieś testy czegoś, co wygląda tak. Nie wystarczy wam sama informacja, że gra działa? Nie? No dobra. W każdym teście pierwsze miejsce pod względem średniej liczby klatek na sekundę zajmował Windows 10,
a pod względem 1% Low Linux. Test gry Genshin Impact polegał na bieganiu w kółko jak idiota po jakimś mieście w grze. Tyle w temacie. Działa. League of Legends działa. Zgaduję, że sam fakt wspomnienia tej nazwy sprawił, że straciłem jakichś 9 subskrybentów, więc po prostu przejdźmy dalej. Dobra, teraz na poważnie. Nie robiłem co prawda jakichś większych testów wydajności w tej grze, to przyznam, bo mam wrażenie, że przy zwykłych rozgrywkach mógłbym nie mieć albo czasu, albo cierpliwości reszty drużyny do przełączenia się między poszczególnymi systemami operacyjnymi. Dlatego skupię się teraz na tym, jak gra działa na Linuxie, bo to, że działa na Windowsie jest czymś, czego raczej można byłoby się spodziewać. Powiedzmy. Ze względu na użyty w League of Legends mechanizm anti-cheat, gra musi być uruchamiana przy pomocy specjalnego skryptu, którego instalacją na spokojnie może zająć się znany wam z poprzedniej części filmu Lutris. Program ten przez cały proces tak naprawdę trzyma nas za rączkę i jedynie prosi nas o kliknięcie kontynuuj parę razy, po czym bez większych przeszkód możemy już uruchomić grę i grać, doświadczając wszystkich dóbr tej gry w całej okazałości. A, czyli zamknij pysk, frajerze bity. Tutaj w tym dość długim fragmencie mówiłem o tym, jak długo się League of Legends uruchamia na Linuxie i że ten problem nie występuje o dziwo u mnie na laptopie, tylko na komputerze. Taki powiedzmy prawdziwy problem jest w tym, że jak próbowałem to nagrać, żeby wam pokazać, jak to tak naprawdę wygląda, jak długo się uruchamia na komputerze, a jak szybko na laptopie, jak na złość na komputerze uruchamiał się w kilka sekund. Czyli ten problem już tak naprawdę nie obowiązuje i ten cały fragment był do wyrzucenia. Jest do wyrzucenia. W wolnym czasie próbowałem uruchomić na swoim komputerze również dwie gry: Ark Survival Evolved oraz Fall Guys. Głównie po to, żeby po prostu sprawdzić, czy działają i czy nie będą sprawiały jakichś problemów. Ark działa dobrze, nie wymaga żadnego wkładu od użytkownika, po prostu instalujesz, klikasz play, dołączasz do serwera, grasz. Dokładnie tak, jak to powinno wyglądać. Z Fall Guys nie było aż tak łatwo. Już przy pierwszym uruchomieniu spotkałem się z komunikatem, że system anti-cheat nie jest uruchomiony i nic nie wskazywało na to, żeby ten stan miał się zmienić. Ale przecież ta gra miała działać, więc w czym problem? Zacząłem szukać rozwiązania swojego problemu w internecie. Jak się dowiedziałem, żeby Fall Guys się poprawnie uruchomiło na Linuxie, trzeba skopiować jeden plik z katalogu gry do innego folderu, również w katalogu gry, a następnie włączyć obsługę Easy Anti-Cheat w wybranym przez was launcherze. Po wykonaniu tych dwóch kroków gra magicznie działała. Sam ten launcher od Epica jest czasami taki, że nieważne czy to Linux czy Windows, po prostu jakieś gry nie uruchomi, bo tak. Co też się stało w moim przypadku. Osobiście polecam stworzony przez społeczność Heroic Games Launcher, który faktycznie działa i na Linuxie, i na Windowsie, i macOSie, a z doświadczenia powiem, że jest zdecydowanie mniej problematyczny. Ale czy to na pewno koniec problemów z uruchomieniem czegoś? Tej gry? Tak. Ale w tym wideo? Na pewno nie. Jeżeli ktoś zaczął już tutaj specjalnie nadstawiać ucha, myśląc, że zacznę znowu mówić, ile to problemów jest o czymś na Linuxie, to może się lekko rozczarować, bo ta gra kompletnie odmówiła nie tyle uruchomienia, co nawet instalacji na najnowszej odsłonie systemu mojej drugiej ulubionej zaraz po mecie korporacji. Czegokolwiek bym nie zrobił, nawet podążając za oficjalnymi instrukcjami Microsoftu, to i tak wynik był zawsze ten sam. Że nic nie działało, a z minuty na minutę coraz bardziej do mnie docierał fakt, że pytanie, czy da się na tym uruchomić Minecrafta, jest tak samo ważne dzisiaj, jak i 10 lat temu. Przy czym wnioskiem dzisiaj będzie to, że na 11 się nie da. I już chciałem zapisać w rubryce z Windowsem 11 informacje o niepowodzeniu testu, jednak ostatecznie za sugestią znajomego udało mi się grę uruchomić korzystając z nieoficjalnego launchera zwanego Multi-MC. I tutaj po raz kolejny, jak w przypadku Duma, 11 odznaczyła się zdecydowanie niższą względem innych platform wydajnością w większości testów. Z wyjątkiem tego w 4K i z shaderami udającymi ray tracing. Zarówno z shaderami jak i bez, pierwsze miejsce zajmował oparty na Linuxie Pop! OS, chociaż trudno byłoby mi nazwać to wygraną jednoznaczną, bo patrząc po wartościach 1% low, momentami to Windows 10 przebijał się na prowadzenie. Odczuwalnie na obu tych systemach gra chodziła właściwie tak samo, jednakże już na Windowsie 11 wyraźnie odczuwalne były spadki wydajności, przez które mimo że klatkarz w żadnym wypadku nie spadał poniżej 30 klatek na sekundę, nie mógłbym nazwać tej rozgrywki niczym przyjemnym.
Test gry Minecraft w wersji 1.18.1 z zainstalowaną modyfikacją Optifine polegał na powolnym rozglądaniu się po mapie Umberlight City Apocalypse i wiem, że to brzmi naprawdę fascynująco, ale nie ogarniam modowania tej gry czy wbudowanych w nią komend w takim stopniu, żeby na każdej platformie odtworzyć dokładnie te same warunki, więc macie co macie. Ale co jakbym wam powiedział, że 2 tygodnie później Minecraft na 11 działał dobrze, albo że innym razem okazało się, że Doom był grywalny, albo że Control się nie ciął, albo że Metro Exodus nagle się z jakiegoś względu nie chciał uruchomić na żadnej platformie? To też się stało, nie wiem właściwie czemu. Oprogramowanie cały czas się zmienia w ramach różnych aktualizacji, więc nie mogę wam tak naprawdę zagwarantować, że w momencie, w którym to wideo trafi na YouTube'a, ono dalej będzie w ogóle aktualne. Lub że Nvidia znowu nie zepsuje swoich sterowników jak ostatnim razem. Zmiany, które wcześniej miałem na myśli, w głównej mierze dotyczyły Windowsa 11, który, muszę przyznać, że jestem nawet pod wrażeniem, naprawdę poprawił się między kolejnymi aktualizacjami. A w porównaniu do jego premierowej wersji to już w ogóle. Dla niewtajemniczonych link jest w opisie oraz... Znowu pokazuję w tą stronę. W tamtym rogu będziecie mieli link. Na podglądzie mam odwrócony... No, wideo, wiecie o co chodzi. W każdym razie, następna na liście jest pewna bardzo bliska mojemu sercu gra. Mianowicie... Tetris Effect Connected, nad recenzją którego spędziłem zdecydowanie za dużo czasu w porównaniu do tego, ile osób ją faktycznie obejrzało. Niczego nie żałuję. O ile parę lat temu Tetris Effect potrafił mieć pewne problemy na Linuxie, czy to z okienkowaniem lub wydajnością, to dzisiaj od początku do końca działa on po prostu idealnie, wyznaczając się statusem platynowym na ProtonDB. Zgaduję, że w dużej mierze przyczyniła się do tego Steamowa premiera gry, która jeszcze jakiś czas temu z jakiegoś względu była ekskluzywem dla Epic Games Store. Bardzo dobrze, że to się zmieniło. Bez cienia wątpliwości mógłbym powiedzieć, że TEC jest grą, którą przetestowałem najlepiej, bo w żadnej innej grze uruchomionej na Linuxie nie spędziłem tyle czasu co tutaj, może poza Minecraftem. Czy to grając samemu, czy w trybie wielograczowym, czy też nawet wielokrotnie na streamach. I biorąc pod uwagę to, że przez ten cały czas nie zniechęciłem się do tej gry ze względu na to, jak ona wychodziła, a grałem w to jeszcze na swojej poprzedniej karcie graficznej, która była zdecydowanie słabsza od mojej obecnej, to jej wydajność na Linuxie powinna być taka sama jak na Windowsie, prawda? Otóż nie. Jest nawet lepsza. Przynajmniej w większości testów. Jestem tutaj tak samo zdziwiony jak wy, bo biorąc pod uwagę użyte technologie, sam silnik gry i parę innych technicznych aspektów, to powinno działać lepiej na Windowsie. Nie żebym narzekał, ale to jest po prostu dziwne. Pod względem wartości 1% low, w każdym z testów najlepiej wypadł Pop! OS. Wiem, że trochę zacząłem to przedstawianie wyników od tyłu, ale miejmy to już za sobą. Pod względem średniej liczby klatek na sekundę było już różnie. Na średnich w Full HD i na najwyższych w 4K najlepiej poradził sobie Pop. Na średnich w 4K najlepiej poradził sobie Windows 10, a na najwyższych w Full HD Windows 11. Jedynym systemem, na którym miałem jakiekolwiek problemy, był właśnie Windows 11, na którym efekt potrafił crashować po wciśnięciu kombinacji klawiszy Alt i Tab lub po zmianie jakiejś opcji w ustawieniach graficznych. Zarówno na Pop! OS-ie, jak i na Windowsie 10 gra od początku do końca działała bez żadnych zarzutów. Test gry Tetris Effect Connected w wersji Steamowej polegał na przejściu etapu Metamorphosis na zwykłym poziomie trudności. Przy tym ciągłym przełączaniu się między systemami zauważyłem pewne różnice w tym, jak komputer znosił samo w sobie pokazywanie pulpitu. Ale jak to pokazywanie pulpitu? Możecie zapytać. Żeby lepiej zobrazować wam to, do czego właśnie dążę, przeprowadziłem pewien nie test, a eksperyment, polegający na przyłożeniu do komputera telefonu z włączonym dyktafonem, kiedy na ekranie nie dzieje się dosłownie nic. Oto jego wyniki. O ile jestem w stanie zrozumieć, czemu przy odpalonym Windowsie 10 komputer mógł być trochę głośniejszy, mimo że po jakimś czasie się to uspokoiło, to czy może mi ktoś wytłumaczyć, czemu cokolwiek bym nie zrobił, to na Windowsie 11 wentylator mojego CPU był cały czas na 100% i to nieistotne, czy włączyłem tryb wysokiej wydajności, zbalansowany, no na oszczędzaniu energii to w miarę był cicho akurat, ale na oszczędzaniu energii, proszę was. Mimo że według menedżera zadań wykorzystywanie CPU było
prawie zerowe, to jego temperatura była na tyle wysoka, żeby przełączyć to chłodzenie w tryb samolotowy. W znaczeniu turbiny samolotowej. Zgaduję, że jakbym odpalił następną grę na tym samym laptopie, na którym wcześniej odpalałem LoL'a, to nie tyle co chłodzenie mogłoby być głośniejsze, co zwyczajnie mógłby się zająć ogniem. Więc już specjalnie do tego testu założyłem sobie słuchawki, odpaliłem muzykę na tyle głośno, żeby nic nie słyszeć i kliknąłem play. Jak mogliście się domyślić, żartowałem. W życiu bym nie ryzykował odpaleniem Yandere Simulatora na swoim ukochanym laptopie. Jeszcze go lubię. Komputer to inna kwestia. On przynajmniej ma jakieś sensowne chłodzenie. Są mniejsze szanse, że się faktycznie zajmie ogniem. Mam nadzieję. Na żadnej z platform, poza Windowsem 11, nie miałem problemów z samym wystartowaniem tej gry, co było aż dziwne. Obstawiałem, że na Linuxie się wysypie, ale dobra. Tak samo na żadnej z platform nie udało mi się uzyskać żadnego jakkolwiek stabilnego klatkarzu. Momentami wystarczyło, że tak naprawdę tylko minimalnie poruszyłem myszką, a wykres wydajności leciał w górę lub w dół. Nie mówiąc już o wykonywaniu jakichś akcji w grze lub przemieszczaniu się. Więc prowadząc test, starałem się nie ruszać myszką, ani nie wchodzić w interakcję z otoczeniem i najlepiej to w ogóle używać tylko jednego klawisza na klawiaturze, czyli żeby iść w przód. I bez tego gra była wystarczająco niestabilna. Trochę też miałem wrażenie, że jakby czułość tej myszki była bezpośrednio związana z framerate'em. Okej, przejdźmy może do testów wydajności, bo jakbym miał komentować każdy niedziałający lub źle działający aspekt tej gry, to stracilibyśmy przynajmniej kolejne pół godziny. Najlepiej z Yandere Simulatorem poradził sobie Windows 10, uzyskując zatrważającą liczbę 48 klatek na sekundę w Full HD i 52 klatki na sekundę w 4K z włączonymi cieniami. Tak, dobrze usłyszeliście, w 4K gra chodziła lepiej niż w Full HD. Powtarzałem ten test przynajmniej z 5 razy, za każdym razem było tak samo. Ta gra nie ma zbyt kreatywnych ustawień graficznych. W praktyce to kwestia odległości rysowania terenu, która w każdym przypadku była domyślna, rozdzielczości tekstur, która też była domyślna i tego, czy cienie są włączone czy nie. Reszta to jakieś tam mało znaczące filtry i inne bzdury. Jak się możecie domyślać, najgorzej poradził sobie tutaj PopOS z Protonem i kolejno 44 i 42 klatkami na sekundę w Full HD i 4K. Sytuacja ta nie zmieniła się zbyt wiele z wyłączonymi cieniami, bo i tutaj pierwsze miejsce zajęła 10, drugie 11, a trzecie PopOS. Podoba mi się, jak w tym momencie wykres pokazujący czas renderowania jednej klatki zamienił się w radar pokazujący liczbę uczniów wyświetlanych w polu widzenia kamery. To jest po prostu piękne. I w pewnym momencie stwierdziłem, po co się ograniczać do 4K? Przecież tak dobrze zoptymalizowana i dopracowana gra zasługuje na wyższą rozdzielczość. Gracz musi dostrzec każdy, nawet najmniejszy detal. A więc w rozdzielczości 8K i na przeciętnych ustawieniach graficznych na Linuxie jesteśmy w stanie uzyskać średnio 41 klatek na sekundę, przy wartości 1% low na poziomie zaledwie 30. Na Windowsie 10 z kolei... Co ty robisz? Nie słyszysz, że nagrywam? Możesz mi hałasować? Ja? A co nagrywasz? Film, Gaming na Linuxie, druga część, Windows vs Gaming Linux. na Linuxie? Wiesz co, tak się składa. Ja sobie gram To na... jest Steam Deck. Tak, na Steam Decku sobie gram. Tak, to się składa, że mam już Steam Decka od 6 miesięcy. 6 miesięcy? Chyba tak. I muszę przyznać, że to naprawdę fajny sprzęt. Steam Deck oczywiście jest produkowany przez firmę Valve i dlatego głównie mogę porozmawiać o tym sprzęcie w tym filmie, dlatego że sam Steam Deck działa na systemie SteamOS, który jest oparty na systemie Arch Linux. Ale dlaczego nie zainstalować tutaj Windowsa po prostu i żeby działały normalnie na tym gry, a nie przez jakiegoś Linuxa i przez jakąś emulację, przez jakiegoś Protona? Czemu tak miałoby być lepiej? Kiedy słyszę argumenty, dlaczego konsole są lepsze od komputerów, to często słyszałem argument, konsole po prostu działają. I muszę przyznać, że konsole faktycznie czasami działają. Chodzi tutaj o prostotę użycia. Uruchamiasz konsolę, odpalasz grę i możesz od razu grać bez pobierania sterowników, bez zabawy ustawieniami i tak dalej. Konsole są dla osób, które po prostu chcą grać. Czy Steam Deck jest taki sam? Też, ale nie do końca. Steam Deck jest wygodny dla graczy, bo działa właśnie jak konsola. Uruchamiasz go i póki grasz w grę, której kompatybilność jest potwierdzona, to powinna odpalić się bez problemów. Ale
Jeśli chcesz pobawić się ustawieniami, żeby wycisnąć z tego sprzętu ostatnie poty, albo żeby trzymał baterię jak najdłużej, to też masz mnóstwo możliwości. Plusy Linuxa tutaj są takie, że Valve mogło dostosować cały system na potrzeby Steam Decka. Dlatego nie będzie przypadku, gdzie uruchomi ci się w tle pobieranie aktualizacji i twój ping skoczy na orbitę. Albo nie będziesz miał uruchomionego w tle jakiegoś programu, który będzie ci męczył procesor. No Microsoft nie za bardzo lubi, jak się wyłącza te aktualizacje, no i nie pozwoliłby na taką manipulację Windowsem. No przynajmniej nie w oficjalny sposób. Chcesz sobie po prostu pograć? Świetnie! Ale pamiętaj, żeby udostępniać nam swoje dane analityczne, żebyśmy mogli na tobie zarobić, żebyśmy wiedzieli, jakie stronki przeglądasz. A jak dobrze SteamOS radzi sobie z grami Windowsowymi? Gansko. System weryfikacji gier na Steam Deck jest bardzo pomocny i trafny. A jeśli gra nie jest oznaczona zielonym ptaszkiem gwarancji jakości, to i tak możesz ją zainstalować i przekonać się samemu. A jeśli chcesz, możesz zainstalować sobie emulatory i zintegrować je ze swoją biblioteką Steam tak, żeby gry na PSP wyświetlały się jak każda inna gra w menu. To jest gra na PlayStation 2 albo na GameCube'a jakby co. Po emulacji idzie. Nie da się pominąć. Da się. Nie da się. Wyłączyłem. Jest nawet kilka gier, które nie są oficjalnie wspierane na Steam Decku, ale nadal działają super. Więc ogólnie Steam Deck to pełnoprawny komputer, tylko że w formie konsoli przenośnej i czasami przydaje się podpiąć pod niego klawiaturę, jeśli chcesz pogrzebać sobie w ustawieniach. A jeśli nadal myślicie, Windows byłby nadal lepszy, ojej, mordeczki, mam dla was pewną, bardzo ciekawą informację. Zainstalowałem sobie odchudzonego Windowsa 11 na Decku, tak z ciekawości, bo lubię sobie kombinować, i szybko zorientowałem się, że o mój Boże, to jest cholernie niewygodne. Windows ten miałem zainstalowany na karcie pamięci, więc pominę długie czasy ładowania, ale ten Windows ze mną walczył. Żeby wygodnie się z niego korzystało, zainstalowałem sobie Steam i kazałem mu uruchamiać się w trybie Big Picture na odpaleniu Windowsa. I jak już odpalałem grę, to działała świetnie, bardzo fajnie. Następnego dnia wracam i gra się zacina i chodzi jak krew z nosa. Co się stało? Jakiś randomowy proces zaczął wykorzystywać 100% procesora, ale super, dzięki panie Microsoft. I to jeszcze na odchudzonej wersji Windowsa. Musiałem oczekiwać chyba z 15 minut, żeby móc grać normalnie znowu, bo jakiś tam programik musi sobie popracować przez 15 minut i ja nie wiem nad czym, on nie mówi mi nad czym on pracuje, to jest jakiś no-name proces systemowy, który po prostu stwierdza sobie, że przejmie mi władzę nad urządzeniem przez jebane 15 minut, 100% zużycia procesora, nie da się, nic się nie da zrobić, przeglądanie folderów nie działało, czemu tak? Czemu? I dla tych cwaniaków, które twierdzą, to pewnie wina karty pamięci. Nie, mordeczki. Patrzyłem na wykorzystanie karty pamięci i było poniżej, nie wiem, 10% może? Ja nie mam pojęcia, co ten proces robił. Nie mam pojęcia. Ja nie wiem, co to było. Ale wracając. Poza tym gry na Windowsie chodziły w porządku, ale nie widzę potrzeby. Znaczy, jak potrzebujecie Game Passa, no to fakt, Windows jest potrzebny, ale nie było aż tyle gier na Game Passie, które bym chciał ograć w podróży, żeby mieć tego całego Windowsa zainstalowanego na Decku dodatkowo. Fajnie było się tym pobawić, ale ten Windows mnie denerwował. Sam SteamOS jest raczej mało awaryjny, rzadko się trafiało, żebym musiał sprawdzić spójność plików albo coś takiego. Problemy miałem dopiero jak zmodyfikowałem kilka aspektów przy pomocy pluginów, albo jak próbowałem odpalić gry z bardzo powolnej karty pamięci. Więc podsumowując, jestem bardzo zadowolony z tego sprzętu. Czy jesteście prostymi graczami, którzy będą chcieli zainstalować tylko zweryfikowane tytuły i sobie w nie pograć? Czy jesteście pro-gamerami, którzy będą chcieli dostosować najmniejsze ustawienia do swoich potrzeb? Czy może jesteście pro-gamerami, którzy będą chcieli zmienić ten sprzęt w cud emulacji? Myślę, że Steam Deck, jak i sam SteamOS, który jest oczywiście oparty na Linuxie, przypadną wam do gustu. Tu jesteś, Piotrek. Wiesz, jak długo cię szukałem? Oddawaj tę kamerę i siedź tam. Co ty w ogóle, czemu jest cała pamięć zapchana? Co ty tam nagrałeś? Co to jest?
Biorąc pod uwagę to, że to wideo ma pełnić funkcję rozszerzenia poprzedniego materiału, a nie następnej części czy też jakiegoś sequela, to mam nadzieję, że nie obrazicie się na mnie, jeżeli podsumowanie będzie krótkie. Na pytanie, który system jest najlepszy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo trzeba brać pod uwagę to, że każdy kieruje się innymi argumentami i każdy używa swojego sprzętu do czegoś innego. Nawet jeżeli mówimy głównie o zastosowaniach gamingowych, bo jedna osoba może mówić, że jest super, gra sobie w Factorio, nie ma żadnego problemu na Linuxie, wszystko jest w porządku. Inna może powiedzieć, że Linux się do niczego nie nadaje, bo nie możesz grać na nim w Beat Sabera na goglach Oculus Rift, więc ja też nie byłbym w stanie powiedzieć wam na pewno, że ten system lub inny jest najlepszy. Prowadząc to całe wideo, chciałem raczej pomóc wam lepiej zrozumieć różnicę między graniem na tych dwóch rodzinach systemów operacyjnych i spodziewałem się raczej, że bardziej skupicie się na moim opowiadaniu o tym, jak dane gry działają, niż na samych w sobie cyferkach. I mam nadzieję, że mój cel tego filmu został osiągnięty. Tak samo jak w poprzednim wideo. Jeżeli mielibyście jakieś pytania albo wątpliwości co do tych testów albo samego grania na Linuxie, to nie wstydźcie się pytać o różne rzeczy, bo kto pyta nie błądzi. Tak często. Już naprawdę dziękuję za uwagę. Żegna się z wami Pajtek i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Cześć. Miałem odpowiadać na komentarze w ogóle w tym filmie, ale nie było tutaj żadnych takich pytań właściwie, na które mógłbym odpowiedzieć. Głównie ludzie chwalili film i jestem wdzięczny za te pochwały, ale żadnych pytań nie dostałem, więc to chyba tyle. Cześć.